Cześć! Gościem dzisiejszego programu jest Karol Szymanowski. Szymanowski jest, podobnie jak Chopin, naszym polskim dobrem narodowym. Jest to jedno z niewielu nazwisk, które rozpoznawane są naprawdę na całym świecie. Szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat stał się modny. Jego utwory są grywane na koncertach i bardzo często nagrywane. Należy do kompozytorów młodej Polski. Przebywając w Berlinie razem ze swoimi kolegami Grzegorzem Fittelbergiem, Apolinarym Przeluto i Ludomirem Różyckim założył spółkę, która miała promować twórczość młodych polskich kompozytorów. Dzięki tej spółce udało mu się doprowadzić do prawykonań jego pierwszych utworów orkiestrowych. W twórczości Szymanowskiego jego biografowie wyróżniają 3 okresy twórczości. Pierwszy, neoromantyczno-modernistyczny, który wzoruje się na twórczości Ryszarda Straussa. Drugi okres to okres orientalny, zainspirowany muzyką Ravela i Debussy'ego. Trzeci okres natomiast to okres folklorystyczny, który czerpie z muzyki polskiej, a szczególnie z muzyki Podhala, z którą spotkał się mieszkając w Zakopanem. Właśnie w Zakopanem istnieje Muzeum Karola Szymanowskiego, które znajduje się w pensjonacie nazwanym Villa Atma. W tym pensjonacie Karol Szymanowski zamieszkał pod koniec życia. Szymanowski miał niedowład mięśni w nodze i to uratowało go przed poborem do wojska w czasie I wojny światowej. Dzięki temu miał dużo czasu na komponowanie. Właśnie w okresie I wojny światowej powstały liczne etiudy, pieśni z towarzyszeniem fortepianu i cykle Mity i Maski. Muzyka Szymanowskiego jest bardzo różnorodna, a jednocześnie posiada swój własny, bardzo wyrazisty styl. Z jednej strony tworzył muzykę kameralną, bardzo dużo pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu. Miniatury fortepianowe, w tym, wzorując się na Chopinie, tworzył również mazurki. Poza tym pisał utwory na skrzypce z fortepianem. Z drugiej natomiast strony świetnie potrafił wykorzystać potencjał, jaki dawała orkiestra w dziełach symfonicznych, operowych i oratoryjnych. Za jego dzieło życia uznaje się operę Król Roger. Libretto do niej napisał wraz ze swoim kuzynem Jarosławem Iwaszkiewiczem. Akcja tej opery rozgrywa się na XII-wiecznej Sycylii. Król Roger dowiaduje się, że w jego chrześcijańskim kraju pojawia się pasterz, który głosi nową, pogańską wiarę. Na początku każe go wygnać, jednakże pasterz ma gadane i przekonuje do siebie wszystkich po kolei, począwszy od królowej Roxany, poprzez cały dwór. Ostatecznie wszyscy składają ofiarę pasterzowi jako wcieleniu Dionizosa, a biedny król Roger pozostaje sam. Kolejnym znaczącym dziełem scenicznym jest balet pantomima Harnasie, w której, uwaga, występuje śpiewana partia chóru i tenora. Możecie się zastanawiać, dlaczego akurat tenora, ponieważ jest to głos, który jest typowym dla muzyki Podhala, a Harnasie właśnie do tej muzyki nawiązują. Historia w Harnasiach jest jak rodem z Janosika. Dziewczyna, pasąc na hali owce, zakochuje się w Harnasiu, czyli zbójniku. Kiedy wraca do domu, zostaje poślubiona bogatemu gaździe, ale w czasie wesela pojawia się Harnaś i porywa swoją ukochaną. Harnasie porównywane są bardzo często do Święta Wiosny Strawińskiego. Trzecia symfonia, Pieśń o nocy, to chyba najbardziej znana z 4 symfonii Szymanowskiego. Tekst do niej to poemat perskiego poety mistyka Dżalaladdina Rumiego w przekładzie Tadeusza Micińskiego. Wprowadza on w nastrój nocy, która przynosi odpowiedź na wszystkie pytania, które nurtują człowieka. Poetycko-metafizyczna, zawieszona w kosmosie wizja, która pod względem instrumentalnym i melodycznym wykracza nawet poza to, co zaproponował Strawiński.
Szymanowski chorował na gruźlicę i zmarł w Szwajcarii, ale pochowano go w Krakowie. Obecnie imię tego kompozytora nosi bardzo wiele szkół, między innymi Akademia Muzyczna w Katowicach. 11 listopada 2018 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Karola Szymanowskiego Orderem Orła Białego w uznaniu dla jego zasług dla polskiej kultury. Karol Szymanowski, pianista i kompozytor, pierwszy rektor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego. Jego dzieła, w tym opera Król Roger, wystawiane są na całym świecie. Za ojczyznę i naród. Dzięki wielkie, to tyle na dzisiaj i do zobaczenia za tydzień w Wigilię, kiedy to opowiemy sobie troszeczkę o polskich kolędach. Do zobaczenia, cześć!